Rozpoczął się 2021 rok, który zapowiada się bardzo ciekawie pod względem zapowiedzianych nowości do Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Czekają nas premiery nowych dodatków mapowych, oficjalny tryb multiplayer, może nowe ciężarówki i wiele innych rzeczy. Dzisiaj przedstawię Wam, co powinno pojawić się w tym roku, co może się jeszcze pojawić i co może pojawić się raczej po 2021 roku, choć pewne szanse na debiut w tym roku mają. Zapraszam! Jeśli kojarzycie podobny film, który opublikowałem rok temu, na początku 2020 roku, to możecie kojarzyć, że w tamtym filmie podzieliłem poszczególne nowości, zmiany itd. na 3 kategorie. Potwierdzone, które są raczej pewne, kolor zielony, mające duże szanse na debiut w tym roku, chociaż nie są potwierdzone, kolor żółty, i nowości, które mają bardzo małą szansę na pojawienie się w 2021 roku, ale jakieś tam mają, a jak nie w tym, to może w następnym roku się pojawią. Kolor czerwony. Podobnie będzie i w tym odcinku. Odpowiednio oznaczyłem wizualnie poszczególne kategorie, aby można było łatwiej zobaczyć, co jest bardziej pewne, a co nie. Zaznaczam, że to jest mój podział, który wynika z sytuacji, obserwacji, domysłów i tego, co mówi SCS Software. Wszystkie nowości zielonej kategorii są praktycznie potwierdzone przez SCS Software, natomiast nowości żółtej i czerwonej kategorii to nowości, które są w planach SCS, o których mówili niedawno lub trochę czasu temu i nie ma pewności, czy pojawią się w tym roku, czy później. Podzieliłem je na kategorie, gdzie mają większe szanse i mniejsze według tego, o czym już wcześniej wspomniałem. Jednak jest jeszcze ważna kwestia. Jak pokazał poprzedni rok, nawet te pewne, potwierdzone nowości planowane na 2020 rok miały problem z pojawieniem się w planowanym roku przez wiadomo co. Także tutaj należy pamiętać, że nawet te najbardziej pewne nowości mogą się nie pojawić, a te, które mają znikome szanse, równie dobrze mogą pojawić się jako jedne z pierwszych. Więc należy o tym pamiętać, bo nie wiadomo, do jakich sytuacji dojdzie w tym roku. Ale przejdźmy już do pierwszej kategorii. Na początku mamy temat dodatków mapowych. W pierwszym kwartale tego roku możemy spodziewać się opóźnionego dodatku Iberia do Euro Truck Simulator 2, które przez ubiegłoroczną sytuację poskutkowało przesunięciem premiery tego DLC. Więcej na temat tego dodatku znajdziecie na moim kanale. Pozostając jeszcze przy Europie, kierujemy się na wschód, gdzie pojawi się kolejny dodatek planowany na końcówkę 2021 roku. W chwili obecnej oficjalnie nie wiemy jeszcze, co to będzie za dodatek, jakie konkretne tereny i jakie państwo albo państwa pojawią się w nim. Z obserwacji wynika, że pojawią się na pewno tereny Rosji, może do tego dojdzie jeszcze Białoruś. Tego na razie nie wiemy, możliwe, że tuż przed lub dopiero po wydaniu DLC Iberia SCS Software oficjalnie ogłosi ten dodatek z oficjalną nazwą i konkretnymi informacjami na jego temat. Przechodząc do American Truck Simulator, czekają nas raczej 2 pewne stany. Na początku przywitamy stan Bizona, czyli Wyoming, natomiast kolejnym, tegorocznym stanem ma być Teksas. Zapowiadają się 2 bardzo ciekawe stany, a może coś jeszcze się pojawi? Dalej na liście mamy temat związany z mapami, ale nie płatnymi. W 2021 roku czekają nas 2 przebudowy. W Euro Truck Simulator 2 w końcu dojdzie do zakończenia prac nad przebudową terenów Niemiec, natomiast w American Truck Simulator rozpocznie się proces przebudowy terenów podstawowych gry. Plan ten dotyczy terenów 3 stanów: Kalifornii, Nevady i Arizony. Na pierwszy ogień do poprawki idą północne tereny Kalifornii. W Niemczech oprócz wykończenia reszty terenów może znajdziemy jeszcze pewną fabrykę pewnej niemieckiej firmy produkującą znane naczepy. Do ciężarówki Western Star 49X zostaną dodane nowe wersje kabiny z leżanką. W kolejnych aktualizacjach gier możemy spodziewać się dalszego rozwoju silnika dźwiękowego. W tym roku na pewno odbędzie się niejedno wydarzenie World of Trucks. Już w najbliższej aktualizacji 1.40 zostanie dodany nowy system oświetlenia, który możecie zobaczyć teraz na ukazanym materiale. Jest to jeden z wielu planowanych elementów rozwoju silnika graficznego Prism 3D. Może doczekamy się jeszcze jakichś ulepszeń w 2021 roku? A na sam koniec coś, na co czeka wiele osób. Oficjalny tryb multiplayer. Jest on planowany na ten rok, jednak stawiam go na samym końcu tej kategorii, bo zawsze może pojawić się nieoczekiwana sytuacja i premiera tego trybu może zostać przesunięta. Ale widząc zaangażowanie studia, myślę, że doprowadzą do premiery tego trybu w tym roku. O samym trybie jeszcze wiele nie wiemy, jedynie tyle, że ma być bardzo podobny do tego trybu multiplayer z Farming Simulator i ma skupiać się na lokalnych rozgrywkach z zaufanymi osobami. Nie będzie otwartych serwerów, tak jak jest na Truckers MP. I tyle jeśli chodzi o nowości, które są pewne swojej premiery w tym roku. Teraz czas na nowości, które mogą pojawić się w tym roku, mają duże szanse, ale należy pamiętać, że to niekoniecznie oznacza, że się pojawią, plus nie są potwierdzone.
Możliwe, że co niektórych zdziwił fakt, że nie wymieniłem w poprzedniej kategorii trybu szkoły jazdy, którą SC Software potwierdziło na swoim poprzednim świątecznym streamie. Jeśli chodzi o ten tryb, to SC Software bardzo chciałoby, aby pojawił się w 2021 roku, jednak są z nim na wczesnym etapie produkcji. Sam Paweł Szebor powiedział, że jest to coś, co może, ale nie musi być częścią ich gier w tym roku. Chyba nie muszę wyjaśniać, na czym ma polegać ten tryb, bo sama nazwa już na to wskazuje. Jednak jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego trybu, to na moim kanale znajdziecie film, gdzie omówiłem, jak może wyglądać ten tryb i sądzę, że dosyć dobrze go opisałem. Dalsza rozbudowa i przebudowa terenów Euro Truck Simulator 2 może pojawić się po zakończeniu przebudowy Niemiec. Ciężko stwierdzić, w którą stronę SC Software pójdzie. Z jednej strony następna w kolejce po Niemczech jest Wielka Brytania, ale sytuacja z przebudową podstawki Francji z 2020 roku, którą studio się zajęło chyba na wzgląd dodatku Iberia, sprawia, że może SCS będzie chciało teraz ogarnąć tereny dodatku Going East, ponieważ kolejny dodatek będzie na wschodzie Europy, lub zająć się częścią podstawową, ale na wschód od Niemczech, czyli może dojdzie do przebudowy zachodnich terenów Polski z podstawki mapy, czy też terenów Czech. Są też pewne miejsca, które SCS chciałoby udoskonalić na taki poziom, jaki jest w dodatku Road to the Black Sea. Chodzi o przejścia graniczne z dodatku Beyond the Baltic Sea. Jako że tegoroczny dodatek mapowy ma być powiązany z Rosją, to może dojdzie do ich przebudowy. Przy temacie nowych kabin do Western Star 49X poruszono temat nowych ciężarówek, jednak nie dowiedzieliśmy się nic konkretnego na ten temat. Wiemy tyle, że osoby odpowiedzialne za ich tworzenie cały czas pracują nad nowymi modelami, także pozostają nam teraz tylko domysły. Stawiam, że chociaż jedna ciężarówka trafi do jakiejkolwiek gry w tym roku. Wynika to z faktu, że od premiery Euro Truck Simulator 2 co roku chociaż jedna ciężarówka trafiała do którejkolwiek z gier SC Software. Z ciekawostek powiem, że Euro Truck Simulator 2 miał 3 przerwy, kiedy to w jakimś roku nie pojawiła się żadna nowa ciężarówka, a był to 2016, 2018 i 2020 rok. American Truck Simulator miał tylko jedną taką przerwę w 2017 roku. Tutaj chciałem przypomnieć słowa przedstawicieli SCS, którzy w dniu premiery dodatku Beyond the Baltic Sea na streamie z tej okazji mówili, że kiedy wrócą na tereny Rosji, będą starali się o licencję marki KAMAZ i licencję ich ciężarówki. Nadszedł ten czas, także może spodziewamy się nowej ciężarówki wraz z nową marką w tym roku do Euro Truck Simulator 2. Natomiast jeśli w tym roku nie pojawi się żadna nowa ciężarówka do ETS-a, to myślę, że klątwa Renault Range T może być prawdziwa. 3 lata czekania na Range T, 3 lata posłuchy bez nowych ciężarówek. Oby nie. W poprzednim roku można było zauważyć, że o ile nie pojawiła się żadna ciężarówka do Euro Truck Simulator 2, to pojawiły się 2 licencjonowane dodatki, w tym jeden z licencją marki Volvo. W tym roku jest szansa, że chociaż taki jeden tuning pack z licencją marki ciężarówki pojawi się w American Truck Simulator, na co bardzo liczę, bo jeździć już jest czym, ale takie dodatkowe opcje przydałyby się. Do ETS-a też jest możliwe, że chociaż taki jeden pakiet się pojawi. Może w końcu wyjdzie ten Man Tuning Pack z Official Night 3? W niektórych aktualizacjach powinny zostać dodane nowe trasy dodatku Special Transport. Do opcji zakupu własnych naczep mogą zostać dodane kolejne naczepy. Możliwe, że zostaną dodane cysterny czy naczepy do przewozu pojazdów, takich jak samochody czy ciężarówki. Część naczep może też zostać odświeżona. Wraz z pojawieniem się trybu wieloosobowego platforma World of Trucks może zyskać nową funkcję – zarządzania własną wirtualną firmą. Ten pomysł został kiedyś podany przez SC Software i miał być on powiązany z oficjalnym multiplayerem. Może faktycznie dojdzie do tego i World of Trucks chociaż trochę zacznie wychodzić z tej wiecznej alfy, może ta platforma zostanie jeszcze bardziej rozbudowana, o ile w ogóle. Kiedy pojawiają się nowe tereny w Euro Truck Simulator 2 i w American Truck Simulator, na drogach powinniśmy znaleźć więcej nowych pojazdów ruchu AI. Przy potwierdzeniu nowego trybu multiplayer, SC wspomniało też, że muszą też popracować nad zachowaniem trafiku. Czyżby to był rok, w którym poziom ruchu AI zwiększy się i to dosyć bardzo? W 2019 roku dodano wsparcie dla peryferii firmy Razer. W 2020 dodano wsparcie dla peryferii od Asusa. Może i w tym roku zostanie dodane kolejne wsparcie dla innej firmy? Może w końcu dla takiej, która wypuszcza kierownicę? Przydałoby się. Symulator w nazwie obu gier zobowiązuje, żeby w pewien sposób oddać wrażenie jazdą wirtualną ciężarówką jak realną ciężarówką. Wraz z kolejnymi zmianami nawet przy naczepach, w grze można spodziewać się większej lub mniejszej zmiany w fizyce gry. Jednak należy pamiętać, że fizyka gry to jest taki element, który może być cały czas zmieniany i poprawiany z roku na rok. Równie dobrze może być niezmieniany w danym roku, choć przydałyby się pewne ulepszenia.
Integracja z platformami społecznościowymi takimi jak Discord czy Spotify jest w planach SC Software, o czym mówili już w 2018 roku. Może to ten rok, kiedy do tego dojdzie? Większa interaktywność w ciężarówce może pojawić się wraz z pojawieniem się coraz to nowszych funkcji w grze. Przykładem jest dodanie funkcji otwierania szyb, za sprawą której w ciężarówce możemy zobaczyć oprócz animacji otwierania szyb, animację naciskania przycisków do otworzenia czy zamknięcia tych szyb. Rozbudowa trybu kampanii też jest możliwa w tym roku, jednak jeśli przypuszczenia o tworzeniu własnej wirtualnej firmy na platformie World of Tracks się spełnią, to na rozwój kampanii będzie trzeba jeszcze poczekać. Jeśli nie, to może w końcu doczekamy się m.in. zobaczenia własnych pracowników w grze, albo poziom trudności w ekonomii gry, a może jednak nadchodzący tryb multiplayer doda nie nowości na platformę World of Tracks, ale nowości, które wpłyną na wspólną rozgrywkę? Tak prezentuje się lista żółtego poziomu. Teraz przyszedł czas na nowości, które raczej są planowane na później niż w 2021 roku. O porach roku robiłem osobny film, który znajdziecie na moim kanale. Jest to duża i trochę problematyczna nowość dla studia, jak i wymagająca dużo pracy, zaczynając od tekstur, kończąc po fizykę działania pojazdów o odpowiednich warunkach. Ta nowość wymaga sporo czasu, a skoro już wiemy, że najpierw ma pojawić się multiplayer, a potem szkoła jazdy, czyli dwie nowości, które też wymagają sporej ilości pracy, to raczej na pory roku będzie trzeba jeszcze poczekać. Zniszczenia nie pojawią się w grach od SC Software, ale zabrudzenia mogą. Więcej o tym temacie znajdziecie w osobnym filmie na moim kanale, ale warto nadmienić fakt, że jeśli pojawią się pory roku, to zabrudzenia też powinny się pojawić. Tachograf to rzecz, która jest problematyczna dla SC Software. Wszystko przez oryginalną skalę mapy świata i fakt działania takiego realnego tachografu. Studio musi tutaj wykombinować, jak wprowadzić tę funkcję, aby zadowolić większą część graczy, bo wszystkich raczej nie zadowolą. Tachograf w grze powinien mieć opcję, czy chcemy jak najbardziej realne ustawienia, czy najłatwiejsze, czy nawet możliwość wyłączenia go. Tą rzecz, jak i zmiany w systemie ekonomii gry można połączyć w kolejną nowość, jaką byłyby systemy trudności. Jednak tachografu w tym roku nie powinniśmy się spodziewać, ale może kiedyś nadejdzie ten czas. Wcześniej mówiłem, że kolejne naczepy mogą zostać odświeżone i dodane do własnych naczep. BDF-y, czy jak ktoś woli tandemy, raczej nie pojawią się w tym roku. Więcej na jej temat opowiadałem w osobnym filmie. Studio SC Software chciałoby też bardziej urealnić ludzi, których można znaleźć w mieście, czy też podczas dostarczania ładunków Special Transport. Mieliby reagować na warunki pogodowe, czy po prostu zachowywać się bardziej realnie. I coś mi się wydaje, że jest to zmiana, którą planują dodać, czy w ogóle zacząć opracowywać, kiedy będzie im się naprawdę nudzić, bo wątpię, że to pojawi się w tym roku, czy w którymś z kolei. W sumie są ważniejsze rzeczy niż coś takiego, ale przechodzenie przez pasy przydałoby się. Wychodzenie z ciężarówek raczej jest planowane na kiedyś indziej, ale już teraz mamy namiastkę czegoś podobnego jak kamerę pierwszoosobową w warsztacie. System poruszania się może być podobny do tego z warsztatu, ale sam obszar poruszania się w świecie gry może zostać ograniczony do kilkudziesięciu metrów odległości od ciężarówki. Nie wykluczam tej nowości, ale studio będzie skupiać się raczej na innych aspektach gry. Warto zauważyć, że o ile dodali coś takiego w warsztacie, to postanowili wcześniej je przebudować, żeby gracze poruszali się jednak po czymś łatwiejszym i po prostu żeby ten warsztat ładniej wyglądał. O Euro Coach Simulator też robiłem osobny film. Znajdziecie go na moim kanale. Tam mówiłem, że ten dodatek raczej pojawi się przy końcowych dodatkach mapowych i moje zdanie się nie zmieniło. I coś, co nie jest do końca taką nowością jak inne, ale będzie mieć wpływ na Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Port konsolowy jest w planach studia. Chcą, aby ich gry trafiły na konsole Sony i Microsoftu, ale problem polega na tym, że studio potrzebowałoby dodatkowej, większej ilości osób, które stanowiłoby osobny dział, który pracowałby nad takim portem. Nie chcą oddawać tego innym studiom, bo chcą, by ich gry były jednocześnie rozwijane i stawiają tutaj na niezależność. Ale za tym idą większe wydatki. Temat jest dłuższy i można do niego przypiąć temat portu mobilnego, więc zostawię ten temat na kiedyś indziej. I to tyle z ostatniej listy i tyle jeśli chodzi o ten film. Zaznaczam, że ten podział może nie być do końca adekwatny z tym, co faktycznie może pojawić się w tym roku. Pamiętajcie, że oprócz podanych tutaj nowości w tym roku pojawi się jeszcze wiele innych nowości w aktualizacjach gier, większych lub mniejszych, ale jakie to będą, to tego nie wiemy. No i dajcie znać, na jakie nowości najbardziej wy czekacie w komentarzach. A ja zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.